Witamy serdecznie z naszego kanału Kanada po polsku i z naszego pięknego lasu. Nasza leśna kuchnia dziś będzie zapraszała na pewien specjał. To jest coś specjalnego, to co każdy Polak na pewno uwielbia i na pewno lubi. Więc zostańcie z nami i zobaczcie, co dzisiaj nasza leśna kuchnia dla Was przygotuje. Zapraszamy! Dzisiejszym bohaterem naszej leśnej kuchni jest coś, co uratowało XVIII-wieczną Europę przed głodem. A co to takiego było? Ta-dam! Ziemniak, Kartofel, pyra, grule, barabole. bulwy albo rzepki, w zależności od tego, z jakiego rejonu czy regionu Polski pochodzimy. Więc dzisiaj przygotujemy właśnie z kartofli, z ziemniaków, przygotujemy coś, co każdy Polak na pewno lubi i zna z dzieciństwa. Będą to, kochanie, Placki ziemniaczane. Na świeżym powietrzu. Tak, no nie możemy niestety przygotować ich bezpośrednio na ognisku, bo jest zakaz palenia ognia, ale mamy zastępcze ognisko gazowe. Więc właśnie tak będziemy je przygotowywać. I jeszcze przy okazji porozmawiamy sobie o tych słynnych, wspaniałych, praktycznie niezastąpionych kartoflach. Zapraszamy. Powiem Wam, co przygotowaliśmy do tego, żeby w ogóle zrobić te placki kartoflane. Więc no wiadomo, kartofle, a kartofle, no mamy różne rodzaje kartofli, ale my przygotowujemy z kartofli, jakich, kochanie? Białych. Z białych kartofli. A dlaczego? Dlatego, że one nie sinieją. Zresztą zobaczymy i sprawdzimy, czy to prawda. Cóż jeszcze? My dodajemy cebulę, oczywiście pieprz i sól, dodajemy jajko i ja zamiast mąki dodaję no, płatki owsiane, które zastępują cudownie mąkę, no i oczywiście są dużo zdrowsze. No i będziemy smażyć na oleju. No i to wszystko. Więc ja zacznę od obierania ziemniaków. Zobaczcie, jakie fajne. Odmiana białego kartofla. A w ogóle to kartofle pochodzą z Ameryki Południowej, przede wszystkim z Peru i z Boliwii, gdzie były uprawiane przez ludy Inków i oczywiście one miały troszeczkę inny smak i oczywiście były to trochę inne gatunki niż te, które my teraz znamy w Europie. Kartofle już gotowe, obrane, jeszcze cebulę. Ja dam tylko pół, bo mamy tylko 5 kartofli. No i też oczywiście będziemy je ścierać. A teraz moja rola. Tarka, ręka silna, ziemniak i trzemy. Chciałem kiedyś kupić taką maszynę do ziemniaków na Amazon, ale jak zobaczyłem, ile ona kosztuje, a robimy te placki ziemniaczane nie tak bardzo często, no to wolę, mówię, tak samo jak z tą kiełbasą i z tą maszynką wtedy w tym filmie w Bass Pro Shop, mówię, będę to robił ręcznie. A tak poza tym, to ziemniak dotarł do Polski gdzieś tam w 1600 którymś roku, dokładnie nie pamiętam. W 83 pewno, za Sobieskiego. O, no to król III Sobieski przywiózł ziemniaka z wyprawy spod Wiednia, ale używali go jako roślinę ozdobną. Dopiero XVIII wiek pokazał ludziom, że ma ten ziemniak jadalne bulwy. Tak, a ja pamiętam właśnie,
jak się przygotowywałam do matury, to właśnie w tym dobie reformatorów oświeceniowych powstała właśnie Komisja Edukacji Narodowej i oni się zajmowali właśnie tematem także i rolnictwa, czyli tam były podejmowane tematy właśnie kartofla przywiezionego przez Sobieskiego. No i ten kartofel uratował ludziom życie, bo głód był wtedy niemiłosierny w Europie. No, dokładnie, dokładnie. Dokładnie tak było. Czyli wiedza z matury się przydała. Przydaje do tej pory. Teraz wam powiem taką ciekawostkę. Jestem ciekawa, czy wiecie, gdzie najwięcej uprawia się ziemniaków. Gdzie najwięcej uprawia się kartofli. I dadam, uwaga, dla mnie to był szok. W Chinach. Tak, Szok. wszystko się uprawia w Chinach. No właśnie. Ale jeszcze poza tym ziemniak był pierwszą rośliną, która była hodowana i w laboratoryjnych warunkach na stacji kosmicznej. Kartofel w kosmosie, ale Kuchnia numer. leśna się przygotowała edukacyjnie. Dokładnie. A wiesz, ile ważył największy ziemniak? Bo to też jest ciekawostka, który w ogóle wyrósł. Wiesz ile? Ponad 3 kilo. Tak, 3,5. Dokładnie 3,5 kilo. Niesamowite rzeczy. Kartofel jest the best. Już jak kartofelki są starkowane, czyli ciach, jajko, sól, pieprz, no i płatki kukurydziane, te owsiane. I wymieszać. No i zobaczymy. I za chwilę zabierzemy się do smażenia. I oczywiście, jak robimy cokolwiek na ognisku, to naszym ulubionym garnkiem czy patelnią są wyroby z żeliwa. I tym razem też, tylko że na troszkę mniejszej, bo jest nas tylko dwoje, więc będziemy też piec te placki na patelni żeliwnej. Zobaczcie, kartofelki w ogóle nie zsiniały, tylko są takie naprawdę bardzo, bardzo ładne. A kolor, taki troszeczkę pod cappuccino, to mają od płatków owsianych. Bierzemy troszeczkę tego ziemniaka i sprawdzamy, czy jest olej wystarczająco nagrzany. Super. Może trzeba teraz kilka słów w ogóle o tych plackach kartoflanych, kochanie, powiedzieć, co? Skąd one się w ogóle wzięły? Słuchaj, to jest najbardziej rozpoznawalna, jedna z najbardziej rozpoznawalnych w ogóle, rozpoznawalnych dań w kuchni polskiej. I tak naprawdę to one w XIX wieku już zdobyły największą popularność, dlatego że składały się po prostu z bardzo prostych składników, prawda? A jak pachną, szkoda, że nie można też udostępnić zapachu tych placków. Wspaniale pachną.
Świetne. Więc tak jak wy widzieliście, jak my robimy, że my dajemy składniki no właściwie sól, mąkę się powinno dać, ale ja daję płatki owsiane, ale właśnie składniki to są mąka, prawda kochanie? Czasem też mąka kartoflana, dodaje się też do nich majeranek w różnych regionach Polski, dodaje się kochanie czosnek, prawda? My dodajemy cebulę. No i oczywiście też się podaje z sosem gulaszowym, tak zwany placek po węgiersku. No i jeszcze to chyba na Pomorzu i na Kaszubach, prawda kochanie, z cukrem. Ja osobiście na słodko nie lubię. My podajemy z czymś innym, ale to za chwilę Wam o tym powiemy. Ale super. Pierwsze placuszki upieczone. A jak pachną. Coś wspaniałego. Artur piecze następne, póki patelnia jest ciepła i gorąca, a ja muszę na chwilę wybrać się do ogrodu. Artur piecze i działa, a ja idę do ogrodu, dlatego że chcę urwać troszeczkę szczypioru. Będę go siekać, będę go kroić i dodam go do śmietany, bo my właśnie do placków ziemniaczanych używamy śmietany. I dodam jeszcze tego cudownego mojego świeżego szczypiorku z ogrodu. To ten tajemniczy składnik? Nie. Nie. Ja już mówiłam o tym przed chwilą, także nie jesteś, kochanie, w temacie. Mówiłam o tym, że jemy do kartofli śmietanę. Właśnie ze szczypiorkiem na przykład. Okej. I wystarczy. Słuchajcie, placki ziemniaczane, no oczywiście nie są popularne tylko w Polsce, bo tak naprawdę to jada się je na całym świecie. Ja tu sobie przygotowałam taką krótką ściągę, taką krótką notatkę i chcę Wam właśnie tutaj to przytoczyć. Kartoffelpuffer w Niemczech. I tam jada się przede wszystkim, bo myśmy nawet sami jedli, z musem jabłkowym u naszych znajomych w Niemczech. I to jest prawda. Słuchajcie, na Białorusi, Ukrainie i Litwie to są draniki, takie bardzo cienkie, chrupiące te placuszki i tam właśnie nie dodaje się do nich mąki, ale podawane są ze śmietaną. Następnie w Czechach bramboraki, co taka nazwa fajna, śmieszna, doprawiane są czosnkiem, majerankiem, a często też jadane z boczkiem. To tak podobnie jak czasami i knedliki, bo też w Czechach próbowałam właśnie. Żydowska kuchnia, słuchajcie, latkes, przyrządzone zwłaszcza na Hanukę, często z dodatkiem cebuli i jajek. Co to mi tak stoi? I w Szwajcarii rosti chyba, tak się to mówi, są grubsze i często przygotowywane z gotowanych ziemniaków i przypominają bardziej taki placek zbity niż puszysty.
ale ja i tak uważam, że nasza wersja placków kartoflanych, co kochanie, takich chrupiących prosto z patelni jest najlepsza. Placki już gotowe. Artur ściągnął patelkę. No i co, kochanie? Będziemy próbować? No trzeba zasiadać, póki ciepłe. Dokładnie. Co przyniosłeś? No oczywiście. Śmietana kwaśna Super. ze szczypioreczkiem. Wyobraźcie sobie, że na świecie jest, ile kochani? 4000. 4000 gatunków ziemniaków, kartofli, a prawie jeszcze 200 różnych gatunków, który rośnie na dziko. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jakie chrupiące. Pycha, pycha, pycha. Naprawdę polecam. Polecam, róbcie po polsku, róbcie kartofle, placki kartoflane. Ale się najem. Ale ja teraz powiem ze swojej strony, że placki ziemniaczane oczywiście są super, smaczne i tak dalej, ale cały sęk jest w tym, gdzie te placki się robi. No, oczywiście, że tak. Dlatego, że jeżeli się robi je na wolnym powietrzu, słoneczna pogoda, pachnące drzewa, ten placek smakuje o 100% lepiej jak normalnej kuchni takiej domowej. To prawda, to prawda. Dlatego Leśna Kuchnia z Kanada po polsku zaprasza Was na robienie placków ziemniaczanych na świeżym powietrzu. I to naszym sposobem. Bez mąki, tylko z Płatkami owsianymi. Bardzo proste składniki. Płatki owsiane, trochę soli, trochę pieprzu, cebula, ziemniak, starty, usmażony na wolnym ogniu. No, nie mogliśmy się na wolnym ogniu smażyć, bo to by było jeszcze lepsze. Dlatego ten placek by był jeszcze przysiąknięty takim dymem ogniskowym. To dopiero wtedy jest. Tak. Biorę następnego. Okej. A ja jeszcze przy okazji chciałam Was zaprosić do mojego sklepu Rodzinny Kompas. Tam znajdziecie już książkę kucharską naszą Leśne smaki, potrawy z dziczyzny. Można ją także nabyć w takiej wersji papierowej na Amazon. Wszystkie linki podam w opisie. Oraz bonus. A tym bonusem będzie właśnie te wszystkie informacje i przepis na placki ziemniaczane. Także zapraszam serdecznie do mojego sklepu Rodzinny Kompas. Linki, chyba już wspominałam, w opisie. Linki w opisie. Zapraszam serdecznie. Już mówimy do widzenia. Jeszcze na koniec pokażę Wam te wspaniałe nasze placuszki. Więc żegnamy się z Wami z naszego cudownego wiosennego lasu. Zapraszamy do oglądania innych odcinków i czasami będziemy właśnie przygotowywać i robić odcinki tylko z jakimiś potrawami, które potem znajdą się w naszych książkach kucharskich. Zapraszamy na Amazon, bo tam już jedna książka kucharska, Leśne smaki, potrawy z dziczyzny, już można sobie zamówić. Więc do zobaczenia. Smacznego! Smacznego! Jemy i potem.